Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia w Kambodży, ale już nie na wyspach, jesteśmy w Sihanoukville, a nawet trochę poniżej Otres Beach, tak? Tak się nazywa plaża. Idziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda w tej okolicy. A tak wygląda nasz garden bungalow, tak się nazywa. Tutaj są pokoje, po tej stronie jest nasz. I tutaj jest druga strona, one są podobne, różnią się tylko wielkością i ilością łóżek, ale pokoje są takie same. No i tutaj oczywiście było to najpierw, teraz tutaj coś wybudowali i już nie widać plaży z naszego hotelu. Zobaczcie, jak tutaj ludzie mieszkają, nawet na ten domek, jak jest zbudowany, widzicie? Tutaj jakieś dzieciaki widać śpią, tam u góry jest drugi pokój zrobiony. Tutaj z boku mają taki, powiedzmy, salon zrobiony. No i tutaj są ogólnie budowy dookoła i ci ludzie pracują na tych budowach. No i te tereny są prywatne. Dopóki ktoś tutaj czegoś nie postawi, no to oni tutaj mogą sobie mieszkać w takich prowizorycznych domach. Tutaj są te chatki, a tutaj mają też swoje biznesy i często właśnie na takich, o, zobaczcie, motorkach porozwalanych. Tutaj już nic nie powinno działać, ale tutaj wszystko działa tak jak trzeba. No i pewnie jakiś biznes tutaj kolega ciąga. Co on tu ma? Jakieś krzesełka, lodówka? No tak, pewnie jakaś herbata sprzedawana, tutaj widzę. Albo jedzeniowo coś. Jaki pomysł na warsztat? Tutaj nie trzeba mieć żadnego budynku, żadnego pozwolenia też nawet na to, żeby tutaj stać. Kolega pewnie sobie tutaj stoi, tak można by było nazwać nielegalnie, ale on po prostu tutaj pracuje i też mi się wydaje, że nikt go nie gania. I tutaj jak ktoś chce, to napompuje, zmieni dętkę, zmieni oponę, bo widzę, że ma też nówki. To jest też ciekawe, jest główna ulica przy samej plaży, przy samym morzu i patrzcie, tutaj jest budynek, który nie jest dokończony, który jeszcze nie działa, można tak powiedzieć. I patrzcie, przejdę na drugą stronę ulicy. No i można powiedzieć, że tutaj jest sklepik zrobiony, on jest pewnie postawiony tak o sobie, z shopy. Kolega tutaj sprzedaje. Dopóki pewnie tutaj ten budynek nie dokończą, dopóki tutaj to nie będzie działać, dopóki coś tutaj nie będzie, nie wiem, jakiś hotel albo jakieś biurowce, no to ma sens bytu, bo tutaj ludzie przychodzą, którzy nawet tutaj żyją cały czas. Zobaczcie, tam widać jakieś domeczki, ludzie tutaj żyją, pracują, więc sobie zrobią zakupy też w takich sklepikach. No i fajnie, że coś takiego istnieje. No mówię, to pewnie będzie istniało, dopóki ten hotel czy ten budynek nie zacznie po prostu działać. Kolega jeździ, zobaczcie, sprzedaje jajka. Cały czas idziemy wzdłuż tej drogi i też wzdłuż tej drogi są takie hoteliki lepsze niż ten nasz. Tutaj widzę, jakieś tam są domki, bungala, tutaj jakaś recepcja, większe pokoje i one są z basenem. No nie będę tam dalej wchodził, bo to nie nasz hotel, ale patrzcie, pięknie, można sobie posiedzieć w basenie i po chwili już sobie wyjść i na plażę do morza pójść. Około 350 zł kosztuje tutaj nocka. To nie mało, myślę, tak obstawiałem koło 200. Nie mało, tutaj wyjście od razu zaraz palmy, basen. My mamy 2 minuty do plaży, oni mają 30 sekund, więc taka różnica. A my płacimy ile? 71 zł. Jesteśmy już na plaży i z racji tego, że nie jedliśmy jeszcze śniadania, zamówimy sobie coś z Food Panda, no i zrobimy sobie piknik na plaży. Co ty na to? Jest śniadanie na plaży, o tym marzyłam. Tak, mamy palmy, trzeba uważać, bo tutaj sporo kokosów wisi, więc musimy się tak rozłożyć, żeby nie leżeć gdzieś pod palmą, bo można dostać kokosem, więc myślę, że gdzieś w takim cieniu też będzie dobrze. Zdecydowaliśmy się, co chcemy. Marcin finalizuje już transakcję i jedzenie zamawiamy nie na plażę, ale na właśnie ten hotelik tutaj naprzeciwko nas, po drugiej stronie ulicy. Jedzenie zamówione. Mari, idziesz do wody? Popilnuję rzeczy. A, no to ja idę się wykąpać. My już wykąpani, zamówiliśmy sobie śniadanie na plażę. Kolega nam przywiózł z Food Panda. Tak, to ja. Jest. Spora porcja powinna być. Wodę jeszcze sobie zamówiliśmy, bo woda, wyobraźcie sobie, zamawialiśmy z restauracji, była tańsza niż tutaj naprzeciwko w tych sklepach. O, to jest nasza porcja. Mamy jakieś kary i mamy tutaj wodę. O kun! Trochę poczekaliśmy, ale jest! Ale fajnie, będzie śniadanie na plaży. Mam nadzieję, że warto było czekać, bo śniadanie będzie po indyjsku. To jest nasza ulubiona kuchnia, zaraz po polskiej. Tu chyba będzie mój placek, parota. To I wygląda. co tu mamy? Tutaj mamy tak, jajeczne. Coś Poleciało. Jajeczne kary. Tu chyba moje. To chyba Mariki kary. Podwójnym jajkiem. Też jajeczne. A nie, to w ogóle coś innego. To coś tutaj, musimy to sprawdzić. A, Omlet. Tu jest omlet. Tak, to omlet też zamawialiśmy. A, tutaj jest moje kary. Jakieś warzywa zamawialiśmy, ale... Aha, to mogą być te warzywa. Aha, okej. Tak, i to mamy jakąś sałatkę jeszcze do tego. I tak, 2 jajka, 2 kary z jajkiem, warzywa, omlet, ogórki. Tak wyglądają nasze dania po rozłożeniu. Jedno z nich jest bardzo ostre. Jakaś pomyłka jest mała w zamówieniu, bo mamy to samo, a zamówiliśmy w sumie inne kary. No i nie są te smaki, które w sumie do końca znamy indyjskie. Smakuje to całkowicie inaczej. Wydaje się, jakby chłopaki w ogóle nie pochodzili z Indii. Zmieniamy plażę, Marii jeszcze trochę śmieci pozbierała, no bo jednak tutaj trochę morze wyrzuca tych śmieci.
No niemożliwe, sporo tego jest. Tutaj są te restauracyjki takie z tymi siedzeniami, tutaj sporo jest tych butelek, takich śmieci. No wygląda na to, że oni też tego nie sprzątają. Miejscowi już zaczynają się relaksować. Już wam kiedyś wspominałem, że oni lubią tak piknikować sobie, piwko pić, imprezki robić. No tutaj kolejni, zobaczcie, cała rodzina przyjechała. No sporo, to jest 20 osób jest. Też trochę dziwne, bo idziemy już kawałek i no te śmieci tutaj leżą, ale tych śmieci nie ma gdzie tutaj wrzucać. Oczywiście to nie jest wymówka, bo powinni zabierać ze sobą, ale no żeby koszy tutaj też nie było przy takim deptaku. No dlatego. No nie wiem, teraz ja będę to gdzie niosła. No do pokoju. Nawet przy restauracjach nie ma, przy jakichś takich barach, sklepikach, nigdzie. Jest jakiś duży śmietnik przy dużym wejściu w sumie, przy tej głównej ulicy, gdzie one się tutaj łączą. Tam się wjeżdża z miasta, tutaj się jedzie w drugą stronę miasta. Na następną plażę mamy 3,5 km, więc postanowiliśmy, że bierzemy sobie tuk-tuka z aplikacji Pass App, bo wychodzi najtaniej. Płacimy ABA bankiem i idziemy, ale dojechaliśmy, słuchajcie, na miejsce, w które w sumie nie chcieliśmy dojechać. Na taki rosyjski co? Ja gadam, chiński market w sumie. I tu są same chińskie restauracje i zaraz wyjdziemy na plażę, zobaczymy jak to z tamtej strony wygląda. Wychodzimy na plażę, ale wiesz, kapelusz mi zwiało, a tutaj zamknięte wszystko. To dopiero wieczorem chyba będzie tutaj otwarte. Marcin poszedł do marketu kupić coś do picia, a ja gdzieś rozkładam tutaj zaraz obozowisko. Mari została na plaży, ja przyszedłem do marketu i kawy poszukać, a jak zakupy to oczywiście w chińskim markecie, no bo jak inaczej, jesteśmy w chińskim mieście. O, proszę bardzo, pan, który pilnuje, to jest lokalny, ale reszta to tutaj jest chińskie. W tym markecie można kupić dużo produktów chińskich, ale też, zobaczcie, owoce morza, wszystko świeże, żyje. No oni uwielbiają takie rzeczy i jadają. Zobaczcie, jakie ryby wielkie tam pływają. Tutaj niektóre rzeczy już w lodzie, no ale spory wybór jest tych rzeczy świeżych. Tam u nas nie było żadnego miejsca, gdzie robią właśnie taką świeżą kawę. Przyjechaliśmy tutaj i pani od razu zmieliła kawę i będzie zaraz na świeżo. Powiem wam, że tokary to było jedne z gorszych, jakie jedliśmy. No i tak siadło na żołądek, że jest mega tłuste i cały czas się odbija takim żarciem, więc mam nadzieję, że ta kawa trochę pomoże i przebije ten smak. Mari tutaj się relaksuje. Dzień dobry. Kawka, herbatka. Mówiłem, że cię zabieram w dobre miejsce. Ale byś się boił. Proszę bardzo. Poleżeliśmy na tej plaży z 2 godziny. Słońce jeszcze świeci, mamy jeszcze z jakieś godzinę, półtora słońca do zachodu słońca, ale postanowiliśmy, że idziemy teraz wzdłuż tej plaży od Sihanowile, od miasta. Jeśli będziecie patrzyli na mapę, to tak w dół. No i mamy trochę, z jakieś 2 km myślę, że do naszej plaży, albo i dalej. A knajpeczki za nami już się otwierają. I te knajpeczki, tak jak wam wcześniej pokazywaliśmy, chińskie znaczki, widzicie, to wiadomo, kto tutaj przychodzi. To jest sporo osiedli takich chińskich, domy pobudowane, zresztą widać sporo Chińczyków i oni tutaj pewnie przychodzą na kolację. A tak wyglądają te knajpeczki, zobaczcie, wszystko jest po chińsku. Tutaj takie grille, to trochę w koreańskim stylu porobione, no i większość ma takie grille. Mają też stoły, zobaczcie, przygotowane na 2, 4, 6 osób, tam nawet więcej. Pani tutaj coś sprzedaje, jakieś rzeczy. No, to jakieś ziemniaki nawet widzę, no ale nie panią chciałem wam pokazać. Tam były takie pojedyncze restauracje, a te zobaczcie, jakie są duże. Widzę, że tam też jest jakiś DJ, muzyczka gra. No i na przykład nazwy tam, patrzcie, tutaj też taka nazwa. No tutaj może akurat nie, ale wcześniej było 888, takie pod kasyna, a oni wiadomo tutaj, że Sihanowile, no to kasyna i kasa tutaj się przelewa niezła, no spora ta restauracja. Tych knajp tutaj było mnóstwo, no nie wiem, 20-30 i to jest dopiero pierwsza khmerska knajpa. Hejo! Szliśmy cały czas wzdłuż plaży, ale teraz już schodzimy na taki deptak, bo już jest koniec tych chińskich restauracji. To jest fajny apartamentowiec moim zdaniem, ładnie wygląda, ładny balkon. Widok na zachód słońca, także piękny. Tak, łazienki też są tutaj publiczne za darmo, ale tutaj już się zaczynają takie khmerskie klimaty, zobaczcie. Stoliki, tam widzę jakieś ciuchy sprzedają, tu jakieś jedzenie robią po jednej i po drugiej stronie ulicy, patrzcie ile tego. Sporo miejsc siedzących, oczywiście w khmerskim stylu hamaki. Pomysłowość Khmerów nie zna granic, zobaczcie, to jest pudełko, do którego u nas normalnie ładują jedzenie, burgery, kebaby, jak coś zamawiacie, a patrzcie, tu jest namalowany motyl, powycinany, sznurek założony, na środku patyk i służy jako latawiec dla małego chłopca, bawi się tym. Sklep odzieżowy, nie ma problemu, wszystko zobaczcie zainstalowane na motocykl. Z jednej, z drugiej strony, to wszystko co trzeba na plaży. Są jakieś nawet rumunki, ciuszki dla dzieci, tam były dla starszych. Są też ich te piżamo dresy, co one tutaj noszą wieczorami najczęściej. Są też jakieś sukienki.
No wszystko jest, zobaczcie. Cały biznes na motocyklu. Tutaj na całej plaży są biznesiki, a patrzcie, pani na ulicy sprzedaje to jakieś duże krewetki, mi się wydaje, smażone na głębokim oleju. Zobaczcie na to, tutaj jest tyle grilli, tutaj jest jeden, pani tutaj sprzedaje suszone owoce morza, jakieś rybki, widzę, jest też okra, jakby ktoś chciał mieć przygrillowane. No i tego, zobaczcie, tutaj jest sporo. Kolejny grill, ten sam zestawik, tu widzę jakieś owoce morza, tu jakaś skóra, to trochę wygląda na wołowinę, ale to raczej nie jest wołowina, patrzcie, jeden, kolejny tutaj grill, tutaj świeże widzę. A tutaj są suszone. Kiedyś jadłem taką suszoną, nawet dobre wam powiem. Są też biznesy noszone na głowie. Pani, co tam pani ma? Zaraz pozaglądamy. Jakieś owoce. Jajka nawet można kupić, pomarańcze widzę. Na początku można by było się trochę śmiać z takiego miejsca, z takiego sklepu, aczkolwiek zobaczcie, to już drugi ten sklep, który Marika zahaczyła i ten nawet wygląda ładniej. Jest taki czysty. Widać, że te ciuchy tutaj są powieszone dość niedawno, albo kolega dba o to, żeby tutaj było ok, albo pani, jeszcze nie wiadomo. A co najlepsze, że oni tu jeszcze mają, zaraz wam pokażę. To, że oni tutaj są, to jedno, że to stoją, ale tutaj zawsze właściciel ma takie miejsce. To jest schowane, teraz tutaj nie widać, ale jak się tam poprzesuwa, to oni tutaj mają miejsce do leżenia i do siedzenia. A wszystko ciąga taki sprzęcik, zobaczcie. Tutaj są nawet pieniądze na szczęście tutaj i tutaj powkładane. No zobaczcie, jak to wygląda. To nie powinno jeździć, a jeździ. Jakie siedzenie, o, całe się rusza. I jaka deska zrobiona z takiego, no, czegoś na basen albo nad morze do pływania, żeby nie zatonąć. Deska taka. To też jest dobre w Kambodży. Dziewczyny na plaży sobie, zobaczcie, grają na siano. Dzieciaczek jaką ma zabawkę znalazł sobie. O, teraz nie będzie się bawił, bo o nim gadam. Znalazł sobie kawałek węgla drzewnego i bawi się, popycha sobie. Cześć kolego. Idę sobie chodnikiem, pani mnie tutaj woła, zaczepia, macha mi. Zobaczcie, jaki ma biznes. Na plaży gotuje. Tutaj ma swoje produkty, nawet nie wiem, co ona tutaj może mieć. Co to jest? Jakieś kości widzę, ryba, cebula, czosnek. Tutaj grilluje, jakieś sosy od razu widzę. Oczywiście, no, piwo jak na plaży. W Kambodży prawie każdy pije. Tutaj jest wok. No, tam się jeszcze trochę żarzy. Pani tutaj na tym robi jedzenie, zobaczcie. Na plaży. O, tutaj jeszcze kolega przyszedł, albo mąż. Wcześniej w Kambodży się z tym nie spotkałem, a dzisiaj już 2 razy lokalni nas pomylili, że my jesteśmy z Rosji i nawet jeden Rosjanin do nas zaczął gadać po rosyjsku. Pewnie nie dlatego, że Marika wygląda jak z Europy Wschodniej, bo Marika wygląda jak latino, bardziej ja. No i pan, do którego zagadałem wcześniej, też zaczął do mnie po rosyjsku teraz rozmawiać. Nie wiem, pewnie znają, bo tutaj też Rosjanie pewnie przyjeżdżają. No i ja go nie rozumiałem, bo on do mnie po rosyjsku mówił i mówi, mówicie po rosyjsku w Polsce? Ja mówię, nie, że w Polsce mamy swój język. No to trochę historii po Polsce poznam. Ale powiem wam, jak ta plaża długa, a jest długa, tak są same biznesiki kmerskie, same te grille, wszystkie tak samo wyglądają. No i powiem wam, że to tak mi się wydaje, że ma prawo bytu tutaj, no bo co chwilę są młodzi ludzie, siedzą sobie, imprezują, tak jak wam mówiłem, oni się spotykają grupkami, no i przychodzą sobie pewnie bez swojego jedzenia i tutaj mogą łatwo dostać te swoje dania. Tutaj powstaje kolejny apartamentowiec albo hotel. Chociaż mi się zdaje, że hoteli jest już na tyle, że to raczej będzie jakiś apartamentowiec i to będą bardzo ładne apartamenty z widokiem, no powiem wam, bardzo ładnym, bo z tej strony zawsze jest zachód słońca. Tutaj pani też coś sprzedaje, ale nie ma żadnych plakatów, nawet nie wiem co tutaj jest, z tamtej strony już zamknięte, więc bo pani już się spakowała, widać, że już butla w środku pochowane, wszystko pani sobie tutaj coś zajada, no i wszystko na motorze. Jest tak ciepło, że wody nie pijemy dzisiaj. Tak, bierzemy piwo. Marijce się zachciało browarka, w końcu jesteśmy na wakacjach w wakacjach. Dokładnie. Tak, mamy kilka dni takich luźnych, dlatego Mari, mam nadzieję, że też będziesz szczęśliwą osobą. $2 poproszę. Thank you. Nic. Nic. Ja mam większe zdrowie. szczęście. Moje zdrowie, dziękuję. I jak? Tak samo smakuje? Tutaj fajne miejsce do relaksu. Widać, że te palmy są zasadzone, ale tak inaczej trochę, bo nie trzeba siedzieć na tym słońcu cały czas, tylko można sobie rozbić tutaj, tak jak te panie, zobaczcie, jakieś leżaki i można sobie posiedzieć w cieniu. Tutaj widzę, że podobne dania pani sprzedaje jak w Polsce. Można kupić sobie takie ziemniaki kręcone, smażone na głębokim oleju, tylko te są posypane jakieś... A nie, nie są posypane, one są w panierce, w panko pewnie. Chłopaki jakie zabawki mają, grają na chodniku. Te kuleczki są na magnes, o. Zasad nie znam, ale ten widać, że wygrał. I dalej, na środku leży taka kubka tych i oni po prostu biorą sobie po 4, o. I znowu. Kambodża na swojej fladze ma budowlę Angkor Wat. Ale gdybym ja mógł zmienić tą flagę, no to ja bym nie dodał Angkor Wat. Ja bym na tej fladze dał hamak, bo z hamakiem właśnie kojarzy mi się bardziej Kambodża niż z Angkor Wat. Te hamaki są używane dosłownie wszędzie. Na plaży, przy domach, w mieście, po prostu wszędzie. Służą do spania, służą do odpoczywania, służą do picia piwa. Po prostu wszędzie są hamaki. Ten budynek wygląda trochę jak radziecka betonoza.
Wygląda trochę jak stacja jakaś kolejowa, bo często właśnie tak stacje wyglądały właśnie z charakterystycznym takim łukiem na środku. Tutaj za to widać taką kolonialną zabudowę w stylu trochę francuskim, ale powiem wam, że niedokończonych budynków w Ciechanowile jest tyle, że ciężko je zliczyć i można je zobaczyć na każdym kroku. No te są akurat ładne. Pokazywałem wam ten budynek z boku i wygląda na to, że on jest opuszczony, a nawet wygląda jakby tu jakiś pożar był. Przyszliśmy do sklepu, bierzemy sobie po piwku, więc ja też sobie wezmę. 2,50 zł akurat tutaj kosztuje. No tutaj nad morzem jednak to wszystko tutaj jest droższe. Bierzemy 2 premium niemieckie piwa oczywiście. Wylosowane. Zobaczymy, czy Marika ma szczęście. Najlepsze. 5 zł za 2 piwa wyjdzie, a zobaczymy, czy będzie, czy coś będzie jeszcze. Sprawdźmy, kto ma większe szczęście. Nic. Tym razem Marika. Jedna puszka. Tym razem twoje zdrowie. Dziękuję. Tutaj kupowaliśmy piwo, a tutaj stacja benzynowa. Kolega z takiej beczki, ona ma gdzieś 20 litrów na oko bym obstawiał. No i pan przelewa do takich litrowych butelek po, cola. To taka Pepsi Cola trochę. I coś tu jeszcze pan ma? Jakiś warsztat? O, jest. I pan sprzedaje od razu węgiel drzewny właśnie dla tych kobiet, które grillują na plaży. Ogólnie taki biznesik, węgiel, coś tam szybko dostępne. Takie grille, nawet jakby chciał coś sobie kupić i na plaży pogrillować. Tutaj tak samo, sporo. Węgiel i wszystko to, co na plaży idzie, tak, sam sobie pewnie tutaj też grillował. No my idziemy dalej wzdłuż plaży do naszego hotelu. Piękne kokosy tutaj zwisają. Też zobaczcie, jakie są. Te są duże, a za nimi są takie malutkie. Jesteśmy teraz z drugiej strony. Zobaczcie, jak ten budynek wygląda. On w ogóle jest w jakimś takim kolorze złotym. No ale widać, albo on jest niedokończony, albo gdzieś tutaj się trochę palił, bo jest też ciemny. Idziemy sobie deptakiem, chłopaki nas tutaj zaczepiają. O, to lepszy, co to jest za metoda? Kolega, patrz, jak oni mają puszki pootwierane. Salut, tak, na zdrowie. Chłopaki też zajadają. A temu co się stało? Zobaczcie, co mu zrobili. Jaki pomalowany pies jeszcze w okularach. John Lennon, patrzcie. W tym miejscu kończy się ta długa plaża, tam widzicie miasto, powstają wieżowce. No i to mi się podoba, patrzcie, na zachód słońca, tutaj stoliczki przygotowane, ładnie to wszystko wygląda, tutaj coś grillują. Tam widziałem sporo ludzi na skałkach, to też fajne miejsce do podziwiania zachodu słońca. No myślę, że tu jeszcze 20 minut i będziemy mieli zachód słońca. Idziemy zobaczyć na ten punkt widokowy, skałki, tutaj widzimy, że musimy przez jakiś las przejść. No i zaraz będzie widać słońce. O, pięknie wychodzi. To mi się podoba w Kambodży. Nie ma wolnej przestrzeni. Gdzie się da zarobić trochę pieniędzy, to oni to robią. Oczywiście hamaki muszą być. Patrzcie, tam kolejny kolega sprzedaje lody. Fajna miejscówka, po prostu taka na przyjechanie sobie tutaj skuterem. Może nie, żeby zasuwać z miasta, bo od miasta jest tutaj kawałek, ale zobaczcie, tutaj ludzie, i tam kolejny biznesik. Przyjeżdżają właśnie sobie skuterami, podziwiać ten zachód słońca. I tam widzę, że jeszcze dalej można iść na te skałki dopiero. Gdzieś tu pewnie jest jakieś zejście. Aha, tutaj jest droga zrobiona. Nie, super miejsce. Mari mówi, że to trochę jak w Brazylii, byliśmy w Rio. No trochę tak, trochę to przypomina. Te skałki, że tak. idziesz taki przez trochę lasek? Nie jest to takie wysoka ta skałka, ale też bardzo ładnie to wygląda. Z tamtej strony są te skałki, gdzie widać zachód słońca, a z tej strony można zejść sobie na plażę i tutaj też widzę, że są porobione takie, patrzcie, ławeczki, jakieś stoliczki, można sobie jakieś jedzenie też zamówić. No pięknie mi się to podoba, podoba mi się ta kultura tych ludzi, jedzenia na zewnątrz i imprezowania, celebrowania w ogóle całego dnia, celebrowania tego zachodu słońca. Tutaj widzę, że też jest jakiś deptak ładnie zrobiony. No pięknie to wygląda. Powiem wam, że coraz bardziej jestem zajarany tą Kambodżą. Jesteśmy już na dole, tutaj oczywiście jakiś grill. Tutaj jest ten deptak, o którym wam mówiłem. Owoce jakieś można kupić, jajka, orzeszki. Tutaj to na głębokim oleju robione. Ale tutaj jest jakaś chyba kawiarnia jeszcze zrobiona. Patrzcie, tam jest ta kawiarnia. Tak, Brown Co. Pewnie, tam jest kawiarnia, a tutaj właśnie zrobione coś takiego fajnego, żeby sobie siedzieć i podziwiać. Mari to ulubione owoce zielone. Mango. 5 zł. 5 zł. Dokładnie. 5 tysięcy chciałam powiedzieć, ale to 5 zł. Tak, 5 tysięcy kupiliśmy tutaj u pani, jeszcze zapłaciliśmy kodem z ABA. Powiem wam, że wypasiona ta kawiarnia, zobaczcie, to jest sporo przestrzeni, tam są miejsca klimatyzowane w środku. Tam na tym deptaku byliśmy, no i stąd widać już zachód słońca. Kawiarnia Brown to sieciówka i zobaczcie, cieszy się dużym powodzeniem. Kawa taka tutaj cappuccino mrożona kosztuje 12 zł. To już wcale nie tak mało, a sporo chętnych. No i piękny zachód słońca się nam robi. Ciekawe, czym się pan sugerował, żeby wybrać akurat tą szparę? One wszystkie takie same. To jest świetne, widzieliśmy to też wcześniej w stolicy. Tutaj jest darmowe Wi-Fi i też można sobie za darmo podładować telefon. Złote kolory słońca zaczynają oświetlać całe Ciechanowille. Dzieciaki jak nie mają zabawek, to zobaczcie jaką mają zabawę. Wchodzą po jednym krzesełku tym mniejszym na te wyższe. O, jeszcze się gałęzi próbują łapać. A mama tutaj ma jakiś biznesik. Grillują. Co to było? Jak to było, Mari się nazywało? Już zapomniałem. Kalmary. Kalmary, tak. Pięknie nam to zaczyna wyglądać.
Jeszcze widzę jakieś skutery. Ładne mamy dzisiaj kolorki. Słońce dzisiaj bardzo ładnie zachodziło. W całości było widać, jak zachodzi do morza. Mari, zmarzłaś? Troszeczkę, no. Teraz już mam gdzieś skórkę, jak zawiewa. A my już wracamy powoli do naszego hotelu. Tam widzicie, jest ta brama, więc dosłownie mamy jakieś 3 minutki. Piękny dzień mieliśmy w naszym Świetny. holidayu, na naszych wakacjach, także... 4-dniowe dni wakacji mieliśmy mieć każdy dzień taki fajny, piękny, słoneczny. No i po prostu na relaksie, a na tej wyspie jednak wyszło co innego. Ale nie poddajemy się, na pewno damy jej jeszcze kiedyś jedną szansę. Zdecydowanie. Brama wjazdowa do miasta i też wyjazdowa na plażę. A my już jesteśmy blisko, przechodzimy na drugą stronę ulicy i zaraz wam pokażę knajpę taką, chciałem powiedzieć fajną, ale nie o to mi chodzi. Wczoraj tutaj też byliśmy, nagrywaliśmy tą knajpeczkę, jak tutaj to działa i w dużo krajach właśnie tak samo to działa, że rodzice prowadzą biznes. O proszę, tutaj nikt nas nie puszcza na pasach. Rodzice prowadzą biznes i od razu wychowują się też dzieci w tych knajpeczkach. I zobaczcie, tutaj jest podwójne łóżko, jak w jakimś hostelu. Jest biznes, pani tutaj gotuje. Jak widzicie ten napis, to znaczy, że jesteśmy już pod naszym hotelem. Tutaj jest restauracyjka obok. Tam jest też jedna restauracyjka i tutaj jest też obok drugi hotel. Podobno ten sam właściciel. A my już jesteśmy, trzeba tutaj zejść na pięterko niżej i mamy nasz pokój. Mari ledwo dotrzymała, ledwo doniosła. My już wykąpani, gotowi na kolację i czekam teraz na kierowcę, który mi przywiezie jedzenie z Food Panda. Zamawiamy z nowej restauracji, jeszcze nie jedliśmy. Wygląda to fajnie i czekam właśnie, bo zaraz powinien nadjechać z tej strony. Jest już nasz kierowca i nasze jedzenie. O, pięknie to wygląda. O kun! Pięknie. Widzieliście? Nie wiem, czy zauważyliście, kolega miał iPhone'a w Kambodży, kierowca, dostawca jedzenia. Więc no nie wiem, o czym to w sumie świadczy, czy dobrze zarabiają tutaj. Okej, nasze jedzenie. Kolacja do łóżka. Super. Tak wygląda nasze jedzenie. Ja mam kurczaka z jajkiem, awokado i domówiłem sobie jeszcze jedno ekstra jajko. Tutaj mam sosy do tego. To jest Mariki, czuję już rybny, a Marika ma ryż. Kurczaka z bazylią po tajsku i jajko do tego smacznego. A jeszcze za to daliśmy $8,55, jeśli się teraz nie mylę. Tak, dobra cena z dowozem. No i do tego oglądamy sobie film. Polecamy.